Cześć! Dziś na warsztacie mam klona karty dźwiękowej Adlib. Oryginalna konstrukcja miała premierę w 1987 roku. Moja wersja to już odświeżona wersja z roku 1990. Można ją poznać po małym gnieździe mini jack 3,5 mm. Pierwsza wersja miała duże gniazdo jack w rozmiarze 1/4 cala. Cała dokumentacja projektu dostępna jest na GitHubie. Moje płytki zamówiłem w znanej chińskiej wytwórni. I nikt mnie nie sponsorował. Po około 2 tygodniach odebrałem paczkę z gotowymi płytkami. Jakość jest naprawdę dobra. Kartę można zmontować bez schematu. Wszystkie wartości elementów nadrukowane są na płytce drukowanej. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się za montaż. Zaczynam od uzupełnienia rezystorów. Następne w kolejce są kondensatory. Elementy umieszczam zgodnie z opisem na płytce drukowanej. Teraz odwracam płytkę i zabieram się za lutowanie wyprowadzeń elementów. Niestety, kamera z jakiegoś powodu straciła ostrość. Po lutowaniu zabieram się za obcinanie zbędnych wyprowadzeń elementów. Kolejnymi elementami są podstawki pod układy scalone. Po przylutowaniu podstawek zabieram się za montaż potencjometru głośności oraz wyjściowego gniazda mini jack. Zostały mi jeszcze do polutowania piny, jumpery, którymi ustawia się konfigurację karty. Trochę nie po kolei, ale montuję teraz brakujące rezystory. Po prostu druga dostawa części przyszła trochę później. Lutuję ich wyprowadzenia. Następnie przy pomocy obcinaczek skracam ich końcówki. Teraz wstawiam brakujące kondensatory, lutuję je do płytki. Skracam ich wyprowadzenia obcinaczkami. I w zasadzie to wszystko. Przeprowadzam kontrolę wizualną pod kątem zwarć i zimnych lutów. Wszystko wygląda ok. Na koniec czyszczę płytkę cleanserem. Po wyschnięciu płytki uzupełniam podstawki o układy scalone zgodnie z nadrukiem na płytce drukowanej. I gotowe. Mogę przystąpić do testu w komputerze. Po uruchomieniu systemu Windows należy włączyć wykrywanie nowego sprzętu w panelu sterowania. Karta została wykryta i po instalacji sterowników restartuję komputer. W menadżerze urządzeń jest moja karta Adlib. Czy karta zagra? Tak, gra. Posłuchajmy, jak brzmi plik MIDI z prawdziwej syntezy FM. Mam też parę aplikacji pod DOS-a. Na początek prosty test. A teraz program Easy Adlib, znany również jako FM Play. To program typu tracker, służący do tworzenia muzyki na karty dźwiękowe Adlib, oparte na chipie Yamaha YM3812 OPL2. W muzyce z Adliba coś rzeczywiście jest.
A teraz czas na klasyczne gry. Oryginalny Doom. Tutaj gra tylko muzyka, bez efektów dźwiękowych. Za to Wolfenstein 3D odtwarza jednocześnie muzykę i proste efekty dźwiękowe. Na koniec mogę powiedzieć jedno. Ten klon Adliba okazał się naprawdę świetnym projektem. Karta zadziałała już od pierwszego uruchomienia, bez żadnego szukania błędów czy poprawek, a sam montaż był prosty i bardzo przyjemny. Wszystkie elementy są dobrze opisane na płytce, więc składanie przebiega praktycznie bezproblemowo. No i najważniejsze – brzmienie. Muzyka z Adliba dzięki syntezie FM ma w sobie coś absolutnie niepowtarzalnego. Ten charakterystyczny, lekko elektroniczny klimat od razu przenosi człowieka do czasów DOS-a i pierwszych pecetowych gier. Doom, Wolfenstein 3D czy stare trackery brzmią na prawdziwym OPL2 dokładnie tak jak powinny. Muszę przyznać, że mimo upływu lat ta technologia nadal ma swój wyjątkowy urok. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!